Myśleliście, że żeby zobaczyć Wersal trzeba jechać do Francji? Albo żeby spotkać króla puszczy, trzeba zapuścić się aż w Białowieżę? To niezwykłe miejsce na Śląsku skrywa tajemnicę, która łączy w sobie jedno i drugie. Cześć, z tej strony Ania. I Robert. Jakiś czas temu odwiedziliśmy Pszczynę i totalnie nas oczarowała. W tym filmie pokażemy Wam, jak zaplanować tu idealny dzień. Damy Wam masę praktycznych wskazówek, których próżno szukać w przewodnikach. I zdradzimy pewien pikantny, historyczny skandal. Odwiedzimy niesamowity zamek, zgubimy się w gigantycznym parku i wypijemy herbatę na urokliwej wyspie. Popływamy łódką po jeziorze i staniemy oko w oko z największymi ssakami Europy. Zaczynamy! Pszczyna to niewielkie miasteczko na Śląsku, położone niecałe 40 km na południe od Katowic. W weekendy bywa tu naprawdę tłoczno, dlatego warto przyjechać wcześniej. I tutaj mamy dla Was bardzo ważną, ułatwiającą życie wskazówkę, bo w Pszczynie traficie na dwa rodzaje parkingów. Klasyczne miejsca postojowe przy ulicach w samym centrum to oficjalna strefa płatnego parkowania. Jest ona płatna od poniedziałku do piątku i tam bez problemu zapłacicie popularnymi aplikacjami w telefonie. Teoretycznie stamtąd jest najbliżej do zamku i rynku, ale my byliśmy w sobotę i znalezienie wolnego miejsca przy ulicy graniczyło z cudem, dlatego od razu skierowaliśmy się na drugi rodzaj miejsc postojowych, czyli duże, wydzielone parkingi miejskie. W naszym przypadku był to ten tuż obok parku zamkowego. Te wydzielone parkingi mają ogromny plus. Są płatne wyłącznie w soboty, niedzielę i święta. Jeśli więc planujecie trip w tygodniu, od poniedziałku do piątku, zaparkujecie tutaj zupełnie za darmo. W weekendy obowiązuje tu stawka 6 zł za godzinę, ale pamiętajcie o jednym haczyku. W tym miejscu nie zapłacicie aplikacją. Trzeba podejść fizycznie do parkometru, wrzucić bilon lub odbić kartę i umieścić papierowy bilecik za szybą. Minus jest taki, że musicie z góry wyliczyć czas, jaki spędzicie w mieście, albo później wracać do auta, żeby dokupić bilet. A uwierzcie nam, w Pszczynie czas ucieka błyskawicznie. Z parkingu do samego serca miasta mieliśmy dosłownie kilka kroków. Całą trasę można bez problemu przejść pieszo, a zaczynamy od miejsca, którego po prostu nie da się przegapić. Bo obok tego zamku nie da się przejść obojętnie. Często nazywa się go Wersalem Północy i wystarczy jedno spojrzenie na tę monumentalną, neobarokową fasadę, żeby zrozumieć dlaczego. W przeciwieństwie do wielu innych zamków w Polsce, ten w Pszczynie cudem przetrwał II wojnę światową bez większych zniszczeń. Ponad 80% wyposażenia wnętrz jest tutaj oryginalna. Kiedy wchodzicie do środka, macie wrażenie, jakby czas zatrzymał się w XIX wieku. Ale zamek to nie tylko zimne marmury, to przede wszystkim ludzie i ich sekrety. Obiecaliśmy Wam na początku pikantny skandal, więc trzymajcie się mocno, bo historia tego miejsca bije na głowę niejedną telenowelę. Największą ikoną Pszczyny była księżna Daisy, angielska arystokratka i jedna z najpiękniejszych kobiet ówczesnej Europy. Jej małżeństwo z bajecznie bogatym Janem Henrykiem XV Hochbergiem było jednak dalekie od sielanki. Prawdziwy obyczajowy huragan wybuchł tu jednak pokolenie później, a w roli głównej wystąpił najmłodszy syn Daisy i jego nowa macocha. Gdy stary książę rozwiódł się z Daisy, ożenił się po raz drugi, z młodszą od siebie o ponad 40 lat, piękną hiszpańską hrabianką Clotilde. I tu zaczyna się szaleństwo. Najmłodszy syn Daisy, Bolko, wdał się w płomienny romans ze swoją nową, młodą macochą. Co więcej, z tego potajemnego romansu urodziła się dwójka dzieci, które starszy pan Hochberg przez pewien czas uważał za własne. Kiedy prawda wyszła na jaw, wybuchł gigantyczny skandal, który cząsł salonami całej Europy i doprowadził do rozwodu oraz ostatecznego upadku tego wielkiego rodu. Nic dziwnego, że zmęczona rodzinnymi dramatami i sztywną etykietą Daisy często uciekała z zamkowych murów do otaczającego go parku. To gigantyczny, ponad 150-hektarowy ogród w stylu angielskim. Pełno tu dzikich alejek, malowniczych stawów i romantycznych zakątków, którymi możecie spacerować godzinami. Spacerując po parku, w pewnym momencie dotrzecie do urokliwego stawu, na środku którego znajduje się mała wyspa. To właśnie tam ukryta jest herbaciarnia Daisy, miejsce, które po prostu musieliśmy odwiedzić. Ten XIX-wieczny drewniany pawilon powstał na życzenie samej księżnej. Daisy uwielbiała tu przychodzić, żeby uciec od sztywnej etykiety dworskiej, czytać książki i pić angielską herbatę w otoczeniu natury. Dziś
to miejsce nadal działa i ma niesamowity instagramowy klimat. Można tu usiąść nad samą wodą. My zamówiliśmy po kawie i po kawałku sernika pistacjowego i to był idealny moment na złapanie oddechu w połowie dnia. Ceny nie są niskie, ale mimo tego warto tu przyjść. Jeśli szukacie idealnego, romantycznego kadru z podróży albo po prostu chcecie na chwilę zwolnić i poczuć się jak XIX-wieczna arystokracja, to miejsce to absolutny must visit na mapie Pszczyny. Kiedy już wypijecie herbatę, mamy dla Was świetną propozycję na kolejny punkt dnia. Pozwala ona spojrzeć na tutejszy park z zupełnie innej perspektywy. Bezpośrednio w herbaciarni możecie bowiem wypożyczyć drewnianą łódkę. Nie ma tu żadnej osobnej wypożyczalni, po prostu płacicie przy barze, a potem idziecie na pomost, gdzie ktoś z obsługi przygotuje dla Was łódź i pomoże wsiąść. Taka przyjemność kosztuje 55 zł za 45 minut i uwierzcie nam, to doskonale zainwestowane pieniądze. Najlepsze jest to, że nie ma tu żadnej wyznaczonej trasy. Płyniecie dokładnie tam, gdzie chcecie, odkrywając zakamarki parku ukryte przed pieszymi. Kanały są momentami wąskie i niesamowicie klimatyczne, a samo przepływanie pod niskimi, zabytkowymi mostkami to naprawdę super przeżycie i genialna zabawa. Z perspektywy wody cały ten angielski park wydaje się jeszcze większy i o wiele spokojniejszy. Te 45 minut w zupełności wystarczą, żeby opłynąć najciekawsze zakątki wokół wysp i zrobić parę genialnych ujęć. Jeśli będziecie w Pszczynie w sezonie, koniecznie spróbujcie. Po zejściu na ląd i powrocie do wiosłowania, ale tym razem na własnych nogach, ruszyliśmy w stronę ostatniego, najbardziej dzikiego punktu naszej wycieczki. Naszym ostatnim przystankiem tego dnia była pokazowa zagroda żubrów. Znajduje się ona w historycznej części parku zwanej Zwierzyńcem i to jest absolutny hit, zwłaszcza jeśli podróżujecie z dziećmi. Bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztuje 28 zł, a ulgowy 22 zł. I tutaj od razu mamy dla Was najważniejszą wskazówkę, żebyście nie popełnili naszego błędu. Żubry są najbardziej aktywne i podchodzą najbliżej pomostów widokowych w porach karmienia. W sezonie letnim jedzenie jest im podawane o stałych godzinach 10, 12, 14 i 16. My niestety spóźniliśmy się i nie trafiliśmy na żadną z tych godzin, przez co żubry podziwialiśmy z nieco większego dystansu. Wy zaplanujcie dzień tak, żeby tu być w porze karmienia. Ale spokojnie, nawet jeśli miniecie się z karmieniem, nikt nie będzie się tu nudził. Choć zagroda ma żubra w nazwie, to żyje tu mnóstwo innych zwierząt. Zobaczycie tu muflony, jelenie szlachetne, sarny, daniele, a także sporo ptactwa. I to właśnie ptaki zaserwowały nam największe zaskoczenie tego dnia. Na terenie zagrody wolno spaceruje mnóstwo pagi i wyobraźcie sobie, że po raz pierwszy w życiu słyszeliśmy na własne uszy, jak te ptaki dosłownie miauczą jak koty. Brzmi to niesamowicie i komicznie jednocześnie. Cała zagroda jest świetnie przygotowana. Spaceruje się tu po podwyższonych, drewnianych pomostach, z których wszystko doskonale widać. To idealne, wyciszające domknięcie intensywnego dnia w Pszczynie. Podsumowując, Pszczyna to absolutny strzał w dziesiątkę na jednodniowy wypad. W kilka godzin dostajecie potężną dawkę genialnej architektury, pięknych parkowych krajobrazów, relaksu na wodzie i bliskiego kontaktu z naturą. Cały ten plan, który Wam pokazaliśmy, bez problemu zrealizujecie pieszo w jeden dzień, a koszty nie zrujnują Waszego budżetu. Dajcie znać w komentarzach, które z tych miejsc spodobało Wam się najbardziej. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszamy również do kliknięcia w jeden z materiałów, który właśnie widzicie na ekranie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!